Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj zmotoryzuję bolid Ferrari. Użyję do tego silników od Kady, silnik RC oraz serwomotor. Serwomotor umieszczę w tym miejscu. Idealnie tutaj ten silnik się mieści, więc w pierwszej kolejności muszę usunąć wyprowadzenie skrętu na dach. Teraz muszę usunąć jeszcze fotel. Tutaj jest żółty aks, na którym się trzyma ten fotel, więc trzeba go wysunąć. Z jednej strony i z drugiej. Trzyma nam się jeszcze tutaj na górnym mocowaniu, więc muszę się do tego dostać. Musimy wypiąć na chwilę bok i tutaj wysunąć tego żółtego, długiego aksla. I fotel mamy wypięty. Teraz z powrotem wpinamy tutaj boki. I ponieważ ten aks tutaj nie jest wypośrodkowany, trzeba tutaj otworzyć nos, wysunąć ten brązowy aks, żeby zwolnić to koło niebieskie podpięte pod zębatkę. I teraz możemy sobie wypośrodkować tutaj tego aksla. I najpierw podpinamy silnik, żeby on nam zablokował tutaj to wypośrodkowanie. I dopiero wtedy ustawiamy już to koło na zębatce. Jeśli mamy wypośrodkowany skręt, to dociskamy tego aksla i już skręt mamy podpięty. Teraz, żeby usztywnić silnik, musimy dwa piny wpiąć tutaj w te miejsca po jednej i po drugiej stronie. Jak widzicie, tutaj ten pin nam wejdzie w silnik. O. Silnik już jest usztywniony, to samo robimy z drugiej strony. Także skręt mamy ogarnięty. Zobaczmy od razu, jak działa. Działa prawidłowo. Jest idealnie wypośrodkowany. Teraz z powrotem musimy wpiąć tutaj tego żółtego aksla, ponieważ on też usztywnia nam tutaj te boki. Fotel już nam się nie zmieści, więc podepnę tutaj jego mniejszą wersję. Najpierw musimy kabel tutaj przeciągnąć do tyłu. I trzeba odbudować kabinę. Teraz muszę zrobić miejsce na silnik RC, także wymontuję tłoki.
Dobra, tłoki i skrzynia są już wypięte. Tutaj podmieniłem belki z 11 na 7, ale jednak muszę cały ten element wymontować. Dobra, usunąłem tutaj te wszystkie elementy i tutaj umieszczę akumulator. I jak widzicie, ta część tutaj idealnie nam wchodzi. A tutaj z kolei umieszczę silnik RC. Do silnika RC na akslu podpinamy krzyżak kulowy. Silnik będzie umieszczony tutaj w tym miejscu. Taką konstrukcję umieszczamy tutaj w tym miejscu. Tutaj podmieniamy te niebieskie piny na te czerwone. Czarne zostawiamy i wpinamy to tutaj. Następnie to wyjście z dyferencjału tego aksla podmieniamy na aksla 5 z blokerem i na nim będą umieszczone te dwa elementy. Ten krzyżak kulowy połączy się z tym od silnika i w ten sposób to powinno wyglądać. Żeby ten brązowy aks nam się nie wysunął, to tutaj jeszcze umieszczamy taką blokadę. To są też wszystko części odzyskane z tych, które wymontowałem. I silnik umieszczamy tutaj w tym miejscu. No i teraz trzeba będzie go usztywnić. I do silnika podpinamy po obu stronach dwa takie elementy. Następnie wsuwamy go tutaj na miejsce. I od góry wpinamy niebieskie piny. Jest tutaj trudny dostęp, więc warto sobie je od razu tutaj podpiąć. Tutaj jeszcze dajemy belkę usztywniającą. Następnie budujemy dwa takie elementy i umieszczamy je tutaj po dwóch stronach na te wystające niebieskie piny. O, w ten sposób. I teraz po obu stronach montujemy dwie elki małe z pinami. W ten sposób one są tutaj przypięte do ramy i tutaj wrzucamy niebieski pin. Oczywiście po drugiej stronie również. Muszę jeszcze usztywnić tutaj tył silnika, więc po pierwsze wpinam tutaj taki element. O, w ten sposób. Następnie od dołu do niebieskiej belki tutaj montuję ten element. I następnie wpinam belkę 5 z 4 pinami. I w tej chwili mamy już usztywniony silnik. To samo robimy po drugiej stronie. Następnie ramkę z 4 pinami mocujemy tutaj. O, w ten sposób. W szarej ramce już umieściłem akumulator. Jeszcze zobaczmy, czy to wszystko tutaj się zamknie. Wszystko ładnie się zamknęło i zobaczmy, czy działa. Teraz musimy usztywnić z powrotem te boczne elementy.
Także tutaj wpinamy taką część, tutaj do ramy i w niebieski pin. Oczywiście po obu stronach. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, czyli usztywnienie tego zabezpieczenia, żeby nam się nie wysuwał aks od napędu, czyli tutaj pomiędzy te dwie belki wpinamy taki element. I w otwór wpinamy pin. O, w ten sposób. I w tej chwili na pewno już nam napęd tutaj się nie wypnie. Jeszcze możemy zakamuflować te wystające niebieskie piny. I zmotoryzowanie mamy już gotowe. Zostało tutaj trochę pustych przestrzeni, więc każdy może sobie coś tutaj dobudować i uatrakcyjnić widok. Dobra, czas sprawdzić, jak Ferrari radzi sobie w terenie. Oczywiście podmieniłem opony, żeby nie porysować tych slicków. Po przetestowaniu mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się steruje tym modelem. Słucha się, jedzie tam, gdzie rzeczywiście chcemy. No i prędkość jak dla mnie jest idealna, nie jest za szybki, nie jest za wolny. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad bolidem. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.